I to zawsze mnie fascynowało. To znaczy, że tak mówiłem ironicznie, metaforycznie, że Polska jest swoistym państwem środka, prawda? To znaczy, że jest skoncentrowana sobie. I niestety i dzisiaj to już jest wyłącznie obciążenie. To jest pewien balast, który ciąży nad życiem intelektualnym i też politycznym. To znaczy, że to mnie razi często, nawet u ludzi na przykład szalenie krytycznych pod adresem tego, co się dzieje obecnie w Polsce, nieumiejętność wyjścia poza to i pokazaniem, czym się różnimy, a jakie są podobieństwa, że być może są jak na przykład ogólniejsze prawidłowości, że być może to nie jest problem tylko jednego pana Piłsudskiego, nawet jeżeli on się nazywa Kaczyńskim, prawda? Że być może tu są pewne procesy, czy pewne strukturalne zjawiska. Tutaj często tego jest bardzo niewiele, nawet u ludzi utytułowanych, ludzi nauki, prawda? Więc z tego punktu widzenia ja myślę, są pisma, które są przedrukami z gazet zachodnich, prawda? Ale na głębszym poziomie intelektualnym, to eseistycznym, nie chodzi z kolei o fachowe, bo powiedzmy socjologowie czytają po angielsku i czytają zachodnie pisma fachowe, podobnie ekonomiści, ale na takim szczeblu pośrednim, to znaczy ogólnie refleksja czy informacje na temat spraw publicznych, ale pogłębiona w stosunku do tego, co się znajdzie w dzienniku, tygodniku, czy nawet w miesięczniku, takiej prawie strawy duchowej jest bardzo niewiele. Mniejsza, no ja już tego nie założę, prawda, to oczywiście ja już niczego nie założę, prawda. W każdym razie to był kawałek naszego życia, pewien etap, który niewątpliwie możemy wspominać z zadowoleniem, satysfakcją, prawda? To znaczy, że to było pożyteczne, że o tym świadczyły liczne deklaracje, liczne przedruki i że odgrywaliśmy, tak ogólnie też mówiąc, to małe środowisko nasze, poczynając od rodziny i wokół nich odgrywaliśmy w tych paru wymiarach istotną funkcję, to znaczy tą wydawniczą, intelektualną, informacyjną, prawda, no i taką lobbystyczną. I nie mówiąc o tym, że w organizowaniu pomocy, prawda, w czym londyńscy smolarowie niewątpliwie odgrywali znacznie poważniejszą rolę, ale myśmy też różne rzeczy robili, a poza tym byli ludzie z nami związani w Szwecji, w Ameryce, prawda, we Włoszech, którzy robili rzeczy podobnie i byliśmy powiązani. To było z tej samej mniej więcej emigracji, z tego samego mniej więcej pokolenia, prawda, więc tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli się porówna ze starą emigracją, która była ogromna, prawda, to nie mamy czego się wstydzić, prawda? Znaczy, stara imigracja na pewno zrobiła w sumie znacznie więcej, ich było bardzo wiele. Oni potworzyli chociażby londyńska, wiele instytucji w samej Anglii, odbudowali w jakimś sensie Polskę na uchodźce. Natomiast jeśli chodzi o stosunki z Polską, to ja myślę, że myśmy, zważywszy ilość ludzi, potencjał, jakim dysponowaliśmy, zrobiliśmy bardzo dużo w tym czasie, który był nam dany na emigracji.